Działki mamy rozproszone w promieniu 170 km. Czasem myślę, że się wychodzi na zero, ale robi się, bo się lubi. Tata kupował przed mamą po ukryciu hektary, że mama nie wiedziała, bo była kłótnia w domu. Głównie wysyłam swój towar na eksport poza kraj. Ten obiekt się udało postawić też z KPO. Posiadamy w swojej flocie teraz około 35 silników marki Fendt. 1046, przebieg 9000 godzin, cena 670 000. Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was do województwa świętokrzyskiego. Jesteśmy w miejscowości Jałowęsy i odwiedzamy tutaj sporej wielkości gospodarstwo Gierada Agro, ale na początek mam jeszcze dla Was kilka liczb. Otóż w ostatnim miesiącu nasz kanał dotarł do około 1 miliona użytkowników. Jeżeli oglądasz ten film i interesuje Cię rolnictwo, kliknij przycisk subskrybuj, zaznacz dzwoneczek, tak nie ominiesz żadnego naszego filmu. Panie Karolu, jak duże to gospodarstwo? Czym Wy się tutaj zajmujecie? Jaki jest profil tego gospodarstwa? Gospodarujemy wspólnie z bratem na powierzchni około 900 hektarów. Specyfika naszego gospodarstwa jest taka, że działki mamy rozproszone w promieniu 170 km od gospodarstwa, ale głównie większość działek jest w promieniu tak 50 km. Klasa gleby jest u nas w miarę dobra, druga, trzecia klasa. Województwo świętokrzyskie raczej nie kojarzy się z tak dużymi areałami. Pola są mocno rozdrobnione? Działki są największa od 100 hektarów nawet do hektara. Głównie rozwijaliśmy się nie na gospodarstwach po przejęciach tak zwanych PGO-ów, tylko od prywatnych właścicieli kupowaliśmy sukcesywnie. Najdalsze pole mamy tutaj koło Jarosławia w województwie podkarpackim. Tam jest piękne pole graniczące z kopalnią. Głównie tutaj dużo gruntów jest w gminie Ożarów, Opatów. No i tutaj jest sadowie ościennych. Jak to gospodarstwo się rozwinęło w ostatnich latach? Od jakiego poziomu tutaj startowaliście? Od jakiego poziomu Pan startował? Tak, może zacznę od tego, jak tata mój startował. Zaczął w 1969 od starych powiedzenia 8 mórk. Pamiętam 96 rok przed moją komunią to było 31 hektarów. Potem był duży przełom tu, gdzie jesteśmy. Tata mój kupił, to był duży skok, tak jakby dubeltowy, bo z 31 na 62 hektary. Potem był 2008 rok ze 100 na 200. Potem z 13 z 300 na 500. No i teraz tak co trochę jest, zakupy są. Skończyły się już możliwości takich wielkich skoków. Nie, nie. Jest problem też z następcami w przyszłości. Widzimy tutaj, że nawet i duże gospodarstwa będą mieli problemy z przejmowaniem gospodarstw po rodzicach. Jest brak chęci, brak zainteresowania, brak ogólnie zamiłowania i chyba też zarządzania ludźmi. Znaczy tu ja widzę perspektywę, że będą hektary na pewno, będą. I to tylko chęci, żeby w tym pracować. Tylko mówiąc, to nie jest ostatnie słowo z Waszej strony, jeśli chodzi o areał. Nie, ja sobie zawsze wysoko poprzeczkę stawiam. Nawet tata mi mówi, żebym sobie dał już spokój. To gdzie jest ta poprzeczka? Na razie nie mówię na jakim poziomie, ale chciałbym tak dorównywać standardom światowym, że tak powiem. To już dzisiaj gospodarstwo 100 hektarów to raczej nie ma prawa bytu, tak szczerze sobie mówić. To jest takie nierozwojowe, wegetacyjne, bym powiedział. Dzisiaj zainwestować w jakikolwiek duży sprzęt, to trzeba mieć areały. No dobra, jakie rośliny uprawiacie? Na co stawiacie? Kukurydza na ziarno, burak cukrowy, rzepak i pszenica ozima. Głównie te uprawy. Kiedyś myśleliśmy o innych, ale tutaj trzeba bardzo zaangażować więcej ludzi, magazyn, czas. A tutaj, że jeszcze mamy nie tylko gospodarstwo, też i handel maszynami, jest skup zboża, to tak już nie wchodzimy w inne uprawy. Chcemy bardziej tak skalować większą ilość, mniej czasu poświęcać na uprawę tego. Druga, trzecia klasa to pewnie i wydajności dobre udaje się uzyskiwać. Tak. Przy nie takim wielkim, dużym nawożeniu też tam współpracujemy z biogazownią, stosujemy też poferment, też stosujemy takie jak bakterie. Staramy się ograniczać też nawożenie, żeby ciąć koszty, jakieś tam rentowność hektara, żeby była przy dzisiaj drogich hektarach, żeby to się szybciej spłacało po prostu. 10 ton pszenicy się da wyciągnąć spokojnie. Tak, da się. 5 ton rzepaku. Tak, 100 rzepak to nawet przekroczy.
Może nawet lepiej, tak? Tak, nawet lepiej, no w ostatnio nawet 15 sierpnia żeśmy kosili i bardzo mocna ochrona była i dało się wyciągnąć po nas. Kukurydza? Kukurydza tamten rok pokazał, że nawet i dobre gleby nie potrafią u nas też dobrze zaplanować, bo były takie duże wichury z wiatrami, połamało ją i omacnica. W tamten rok wyjątkowo się dziwię, że no nie ma, tak 10 ton na suchu to jest maks. Na terenie. Nie było takich dużych plonów. Uprawa wyłącznie bezorkowa, czy nie? Od 2 lat tak, horszym fokusem uprawiamy. Jedynie jak tutaj od sąsiada możemy wymienić się słoma na obornik, to wtedy jakaś duża dawka obornika, no to orzemy. Skup płodów rolnych, prawda? Tym się też zajmujecie na dużą skalę. Tak, razem z bratem, z Mirkiem. Mirek bardziej się zajmuje tutaj skupem zbóż, ja bardziej tylko kukurydzy. Mamy tutaj tam swoje auta, tutaj w terenie województwa świętokrzyskiego działamy. Ja głównie wysyłam swój towar na eksport poza kraj. Kukurydza tutaj ładujemy głównie pociągi. Także wywozimy ten towar, żeby nie zalegał tutaj u nas w kraju. Staramy się, żeby wyjechało lepiej za kraj niż w kraju. I żeby lepsza cena była dzięki temu. Trochę może będzie, ale chodzi o to, że duże zajście towaru jest w krótkim okresie czasu. Dzisiaj niektóre mieszalnie pasz czy młyny zaproponując im sprzedaż 5000 ton w ciągu miesiąca, no niechętnie chcą przyjąć ten towar w takim krótkim okresie czasu, a tutaj potrafimy załadować na przykład dwa pociągi po 2500 ton w tydzień. I to jest takie duże spięcie czasu, ale duże odejście towaru. I tutaj u nas w kraju tego brakuje, że nie ma dużo takich mało zakładów sobie może pozwolić na takie duże ilości towarów w tak krótkim czasie, żeby przyjąć. Kupujecie bezpośrednio właśnie od rolników, rozumiem, tutaj okolicznych. Około 150 km, taki 100 km, 150 okrąg jest taki, bo mamy też usługi przechowywania zboża, też rolnicy do nas żniwa przywożą. Ten obiekt się udało postawić też z KPO, 4 zbiorniki po 2500 ton. Ogólnie z bratem mamy powierzchnię 30 chyba, ponad 30 tysięcy ton możemy zmagazynować żniwa, ze 30-34 chyba. Wykorzystujecie to w pełni? W pełni nie ma miejsca, jeszcze 10 tirów jeździ codziennie i tamten rok nas zaskoczył. Dobrze, z perspektywy rolników wielu narzekało, że te ceny, jeśli chodzi o płody rolne, są na bardzo niskim poziomie. Jak to wpływa tutaj na Was, na Wasz biznes? Niektórzy się śmieją, że surowiec jest jednym z mniejszych kosztów, jakie są w produkcji. Jest bardzo ciężko i chyba i ciężkie lata nadchodzą. Naprawdę słabi, mali gospodarze nie wytrzymają. Nie wytrzymają. To jest jedna kwestia odnośnie tego skupu. Ile kosztuje przechowanie zboża u Was? Około 1% z wagi jest taka reguła miesięcznie. Jest, czy to zboża, czy rzepaku. Taka jest mniej więcej opłata. To idziemy dalej w takim razie, chyba to, na co wszyscy w sumie tutaj czekają i to, z czego Pan, Panie Karolu, jest chyba w internecie najbardziej znany, czyli ciągniki marki Fendt, które pracują w gospodarstwie, ale które także Pan sprzedaje, prawda? Posiadamy w swojej flocie teraz około 35 ciągników marki Fendt. Zaczęła się przygoda od awarii 2 ciągników przy siewie rzepaku. Nie Fendt. Nie, może już nie będę kreował marki, żeby nie robić komuś złości. Nie Fendt. Pewnie Pan się zezłościł wtedy. No tak, oczywiście. I pojeździłem wtedy pierwszy raz tydzień Fendem sam osobiście. No i powiedziałem, że to musi być Fend, nic innego. I to widzę po klientach, jak ktoś pojeździ dzień, dwa, już wie dlaczego już tyle kosztuje. I raczej każdy potem będzie zbierał pieniądze i odkładał, żeby kupić tego Fenda. No to jest ekonomia, komfort, stabilnie trzyma cenę, potem w sprzedaży. Łatwiejszy jest na pewno w diagnostyce. Od jakiego Fenda się to zaczęło w takim razie? 820 zaczęło się. No i potem już coraz wyższe poziomy. 700, 800, 900. Potem w pierwszy raz pamiętam 1000 kupiłem, teraz 1000 już 5. No najbardziej takie popularne to 700 seria, bo to jest taki wszechstronny traktor do gospodarstwa i przy gospodarstwie mlecznym, i przy roślinnej, i nawet i tam wykorzystuję też go w budowlance. Tutaj też są takie informacje, że te traktory są mocno zmęczone po takich pracach. Tak, jak my sprzedajemy traktory do takich firm, że tak powiem, takich usługowych, to albo będzie operator pedantyczny i będzie o niego dbał i to jeszcze jakoś będzie wyglądało, no albo pojeździ 5-6 lat i będzie już tak tragedia, bym powiedział. My staramy się zapatrywać u nas ciągniki nie z takich
jakby źródeł, tylko z autoryzowanych serwisów z Niemiec. Głównie opieramy się na niemieckim dostawcy. Próbowałem inne kraje, Francja, Holandia, ale według mnie może być większy przebieg, ale na pewno to odzwierciedla użytkownika, który to użytkuje w Niemczech. No mimo motogodzin, ten egzemplarz ma 9100. Nie znam 1000 w internecie, żeby miał 9100 na blacie, że tak powiem brzydko. Ale jego stan naprawdę widać, że ktoś o niego dbał, jak codzienny samochód użytkowy. I ja się takie staram na takie źródło, żeby lepiej był ładny, a godziny mogą być większe, ale żeby był ładny. Wszedł Pan na taki śliski temat trochę wśród polskich handlarzy, że tak powiem. Często się zdarzają traktory około 7000 godzin, 9000 godzin, nawet ponad 20-letnie. Pan się nie boi tego, że są jakieś przebite blachy, że tak powiem? Nie. U nas ja kupuję z autoryzowanego serwisu. Mamy też przebiegi na fakturach zakupu. I też nie wszystkie, nie powiem tak, nie wszystkie te silniki mają historie serwisowe, bo to jest bardzo ciężkie w starszych traktorach. Bo już te nowsze traktory jak te, ten ma całą historię serwisową, od 0 do 9050. Wszystko klient jeździ do autoryzowanego serwisu. W takich starszych traktorach nie ma tych historii takich głębnych do tyłu lat. No 7000 na 20-letni traktor, bardzo mało prawdopodobnie, czasem się zdarza. Ale rzadko. Ale rzadko, bardzo rzadko. Ale jeżeli ktoś takie coś ma, to może z przyczyn losowych to sprzedaje, bo raczej nikt takiego sprzętu się tak nie pozbywa, a możemy sami zobaczyć, jakie są ceny. I starych traktorów Pan nie kupuje, krótko mówiąc? Nie, u nas starych traktorów nie kupujemy tak maksymalnie. Najstarsze modele u nas to są takie Fendy 820, tak już bazujemy od modelów 700 SR od 2013 roku wzwyż. I też już tak delikatnie podchodzę do tych nowych modelów One. Bo tu są już problemy serwisowe, bo tylko serwis. No właśnie, a Wy tu sobie sami radzicie z tymi wszystkimi ciągnikami? Nie. Ja nie mam żadnych mechaników, nie mam warsztatu, nie mam lakierni. Skorzystamy tutaj z 2 serwisów obok nas. Jeden jest autoryzowanym serwisem, Raiffeisen, a drugi tutaj lokalny obok mnie. Tam wcześniej miał też autoryzację, ale chłopaki też się znają. Dobra, na jaką skalę tutaj działacie? Ile tych traktorów sprzedaliście do tej pory? Ile teraz rocznie schodzi mniej więcej? Wzrasta zainteresowanie? Różnie to bywa. Czasem są miesiące słabsze, czasem lepsze. Około 60 sztuk w skali roku Fenda się około sprzedaje. Mniej więcej. Pewnie kilkaset już poszło. Tak. No, tak ja niedawno handlujemy, tak już 7-8 lat. 8 lat gdzieś na rynku. Ile trzeba za taki traktor dzisiaj tutaj wydać u Pana? Jakie inne przykłady może Pan podać na chwilę obecną? Ten obecny to jest 1046, przebieg 9000 godzin, cena 670 000. Takich ciągników mam 6. To są kwoty od 640 najtańszy do 900 najdroższy. Jeden tutaj pracuje u Adama Jurczyka, ten taki najmłodszy, co ma 5200 chyba 200 godzin. On też był na gwarancji do 5000 motogodzin, także też miał pełną historię. Skończyła mu się gwarancja i zawitał na polskiej ziemi i ekologia została wrzucona. A mniejsze modele? Od 307 Ci, najmniejszych takich, co ma 75 koni, też mamy. A najbardziej popularne 720, 724 to są przedziały, zależy czy GPS, RTK, ale tak od 260 do 400 000. Tak najbardziej popularne ciągniki między 300 a 400 tysięcy są. Na zamówienie coś Pan sprowadzi? Tak, czasami klienci kupujemy traktory, które nawet ja ich nie widzę, ani klienci nie widzą. Kupuję takie, co są na przykład na serwisach już zadatkowane przeze mnie. I też się takie zdarzają zakupy, tylko to już musi być z zaufania albo z polecenia. Czasem się trafią tacy klienci, że mam takich paru, co nawet się nie widzieliśmy, ale w parę ciągników kupili. Zdarzają się też wynajmy długoterminowe u Pana, prawda? Tak. U Adama Jurczyka, koło Jurczyk Farm, tam są wynajęte 3 traktory na okres 5 lat. 1050, 936 i 724. To jest początek tutaj, jeśli chodzi o takie działanie, czy już Nie, inne gospodarstwa? Tu już jest parę lat to praktykowane, tylko na mniejszą skalę. Bardziej to zaczęliśmy od tego, jak na przykład by spiętrzenie prac polowych, siewy rzepaku, zbiory kukurydzy. Tutaj nie można poczekać tydzień, 2 na naprawę i od tego się zaczęło, że jednemu pożyczyłem, drugiemu pożyczyłem, znajomemu i tak się zaczęło, że raz miałem 20 traktorów na wynajmie i nawet musiałem sobie pisać w zeszycie, gdzie co pojechało,
bo już kurde straciłem rachubę i dużo klientów już czynników nie wracało, bo pojeździli, sprawdzili i już kupowali. I to też jest takie nowe moje podejście, że ja wynajmuję czasem i z możliwością wykupu. Że jak ktoś pojeździ tydzień i potem za wynajem nie zapłaci, ale kupuje i za wynajem nie zapłaci. No właśnie, to jakie to są kwoty, jeśli chodzi o ten wynajem? Od 120 do 200 zł za motogodzinę, wszystko zależy tam jakiej skali traktor, czy GPS ma, czy jaki przebieg, jaki stan jego. Od 120 do 200, no taki największy no to około 200 zł za motogodzinę z licznika. Niech pan powie, jakie w takim razie bezpośrednio w gospodarstwie wy wykorzystujecie, czy ma pan jakiś ulubiony? Mój ulubiony to jest 1000. Na początku się go bałem, bo niektórzy mówią, że to wielki smog, będzie palił nie wiadomo ile. Naprawdę w lekkich pracach możecie mierzyć, czy pali tyle co 820 albo 716. To jest niewiarygodne. Te monosilniki nowe na Manie na pewno palą około 1/4 mniej od tych na Dojcu. Na pewno doceniają ludzie ci, co robią na frezach, na wałku obrotów. O, na przykład ten ma 1000 obrotów wałka, tylko na 1200 obrotów silnika. A takie stare 936 musi mieć 2000 obrotów silnika. I też można porównać takie fizyczne dane, że ten ciągnik ma tylko bak 750 litrów, tylko 100 litrów więcej od 936. A weźcie sobie inne marki, co mają po 500 koni na gąsienicy, jakie tam mają zbiorniki paliwa. No i po to coś jest zrobione, że ma starczyć. Mój jest ulubiony 1000. 1042 pracuje w beczkowozie Samson, 25 m3. Drugi 1050 pracuje w talerzówce Horse Joker. I tyle, 2000 u nas pracują. I jeszcze mamy starszego 930 na Manie, 828 w rozsiewaczu nawozów takich Amazone, które teraz 2 tygodnie temu dostałem nowego, tutaj zamówione jest ten ZATS z tymi czujnikami wiatru, to się spisuje jednak, wiatr wieje i odczytuje to. Pryskiwacze samojezdne, 2 są Horse Lab, 36 metrów, tak to 3 czujniki Fendt duże i tyle. I obrobi się ten areał? Bez problemu, to 1000 jak mają duże maszyny, to jest taka wydajność, że Wszędzie dojeżdżacie na kołach? wszędzie, nawet na gąsienicy jedziemy 170 km. Wszystko robicie we własnym zakresie, czy coś usługi? Z kukurydzą jedynie z klientami, tam siejemy i zbieramy usługowo. I A usługi z zewnątrz? z zewnątrz nie. Nie, kopanie buraka cukrowego. Tak, tutaj kopanie buraka cukrowego. Zastanawialiśmy się z zakupem, ale jednak wszystkiego się nie da zrobić. Mamy produkcję roślinną, mamy skup, który tutaj prowadzicie, mamy tą gałąź biznesu, którą jest sprzedaż ciągników. Gdzie idzie najlepiej zarobić? Co obecnie tutaj wygląda najlepiej? Jakbym dobrze mi szedł handel maszynami, to mógłbym zaprzestać w produkcji, że tak powiem. Bo jeszcze tego 2 lata temu bym nie powiedział. Ale jak widzę, patrzę w przyszłość, co się dzieje na świecie, to już trzeba być naprawdę dużym wariatem, żeby mieć zaumiłowanie, żeby w tym polu pracować i tego nie porzucić. Naprawdę. To się, czasem myślę, że się wychodzi na zero, ale robi się, bo się lubi. No, ale pan chyba takim pozytywnym wariatem jest, prawda? Tak, chyba tak. No. I chyba Podlasie widzę, że też tam są tacy wariaci, że nawet jedną taką historię wam powiem, że jeden klient zamawiał paszowóz i drugi obok też miał taki duży paszowóz samojezdny. To żeby tylko nazwę zrobić sąsiadowi, to dealerowi kazał zamówić większy naklejki z większego modelu, żeby go ukuć. I też są czasem takie zakupy, że tylko chodzi o to, żeby być lepszym od tym. No i takich ludzi też potrzeba na rynku, ale jest mało jest takich. No dzisiaj sami widzicie, zapłacić tyle za ziemię. No właśnie, ile? Druga, trzecia klasa, ile tu kosztuje ziemia? 100 tysięcy średnio. Około 100 tysięcy się wachuje. Plus, minus, wszystko zależy od lokalizacji, kultury, ukształtowania dojazdu. Kształtowanie, górki, dołki takie? Tutaj pasmo gór świętokrzyskich się zaczyna, to w tą stronę są pola górkowate. Takie płaskie pole, ale kończące się górką. A strona już Sandomierza już są coraz bardziej płaskie, ale takie lekko pofalowane są. Nie są idealnie płaskie jak mazowieckie. No ale dzisiaj sobie rozłóżmy 100 tysięcy, ile masz wszystko w skali roku, oprocentowanie, to niektórzy pieniądze, też się zastanawiam, czy te pieniądze można wyrzucić w co innego. Przecież byłem ostatnio w Omanie i myślałem kupić jakąś tam nieruchomość, ale dobrze, że nic nie kupiłem i dobrze, że wróciłem, bo bym do tej pory nie wrócił. Czego możemy panu życzyć na przyszłość? Co by pan tutaj jeszcze planował na najbliższy czas? Zdrowia i chęci do pracy, a reszta to już samo przyjdzie.
Chyba też nie brakuje. No, mi się zdaje, że taki wiek chyba, bo patrzę tak w perspektywie na innych tutaj kolegów. Chociaż żeby popatrzył na mojego tatę, to chciałbym dożyć tych lat i tej energii. Tata ma 84, takimi fendami jeździ. Nie pustymi, tylko z ładunkami po 30 parę ton i odcinki po 50 km. I nie jedzie jakimiś tam drogami, tylko też przez miasta jedzie. I dla mnie to jest wzór do naśladowania i podziw jego kondycji umysłowej, fizycznej, mentalnej. Chyba tak po nim bym powiedział trochę jest, bo tata mi czasem mówi, żebym sobie siadł na tyłku, po co ci to? A ja mu mówię, tata, jak miałeś 38 lat, to co robiłeś? To samo. Tata kupował przed mamą po ukryciu hektary, że mama nie wiedziała, bo była kłótnia w domu. U pana w małżeństwie też tak jest? Nie, u mnie nie jest tak w małżeństwie. Żona bardziej tutaj akceptuje zakupy, że tak powiem. No tylko też trzeba mieć to wszystko wypośrodkować, nie poświęcić się wszystkiemu, też rodzina jest. Też u nas Następcy są. jest jeden następny, Ignacy, mam nadzieję, że na tym nie pozostanę. Bo mówię, że jeden jak to wszystko zobaczy, to tata powie, że zwariowałeś i uciekniesz tam, że jakiś mu kołchoz zbudowałem, że tak powiem. I myślę, że jeden będzie miał ciężko to wszystko ogarnąć, naprawdę ciężko. Chociaż ja to ogarniam, ale nie chciałbym, żeby moje dzieci mieli tak samo ciężko jak ja, żeby mieli trochę lżej, że tak powiem.